Siemaneczko, ja jestem Nadiwins i zapraszam do kolejnego odcinka, tym razem na Hellu. Kończymy sobie trzeci akt. Trzeci akt to jest moment, gdzie zaczynamy trafiać na więcej poison immunów, na więcej potworów niewrażliwych na trucizny, ale ogrywamy to skutecznie. Słuchajcie, dzisiejszą runką jest runa Dol. Wcześniej był Shal, więc teraz kolejna runa w kolejności to jest runa Dol, także jeżeli to oglądasz, to napisz w komentarzu na YouTubie runa Dol. Zostaw oczywiście like, subskrybuj i wpadaj na live'y na Twitch TV Nadiwins, no i także na YouTube, gdzie streamuję teraz każdego dnia prawie. No i co? Jedziemy. W prawym dolnym rogu macie czat. Niestety szkoda, że Czecha z Zalewako nie widać tego. Mamy... Właśnie oddaliśmy Gitbina. Właśnie oddaliśmy Gitbinka i jedziemy z tak zwaną rurą. Siemano crew, tak jest. Królnemo siemano YouTube, tak jest. Tak jest. Wracamy sobie i do przodu. I teraz tak, może zbierzmy sobie golda na dłuższą podróż, znaczy nie golda, tylko mikstury. Weźmy sobie, zbierzmy miksturki na dłuższą podróż, bo robimy nasz standardowy strat, czyli backward strategy. Otwieramy tutaj portal, jest to obiekt mojego zadania, prawda, bo na dole jest podziemie łupieżców, więc idę dalej. Jeżeli znajdę waypoint wcześniej, to będę chciał grać z waypointem. Bierzemy ten waypoint i atakujemy od razu. Będzie bezpieczniej, bo naprawdę dżungla jest taka, że można nas zdjąć. O, właśnie. Jak na przykład takie coś zobaczymy, to może być krucho. Patrzcie, co się dzieje. Czysta przyjemność. Możemy jeszcze tutaj dekrepa mu dać, żeby więcej miał obrażeń, przyjmował od tego. I GG. Jeszcze nie wyczyszczone wszystko. Jeszcze zostało. Ale już nie ma zwłok. Dobra. Kolejny poziom. Dobiliśmy właśnie 65. Dosłownie mam wymaksowane wszystko już. Mamy wymaksowany Poison Explosion, mamy wymaksowany Dagger, Poison nowe, czyli wszystkie nasze umiejętności do damage'a. A przypominam, nie mam 2 radamentów jeszcze. Na koszmarze ominęliśmy i na piekle, więc jest pięknie. I teraz skupiamy się tylko i wyłącznie na lower resistie. Lower resist, czyli klątwa obniżenia odporności, zwiększy nasze obrażenia po procenciku, po 2%, ale to działa. To jest ważne. I zwiększa też obszar. I tutaj pytania, bo parę pytań tutaj się na Twitchu pojawiło, więc podejrzewam, że też na YouTubie się pojawią pytania o FCR, że jaki jest sens 125 progu, czyli najwyższego FCR-a u nekromanty, w momencie kiedy co 2 sekundy możemy zadawać obrażenia. Ano taki, że na przykład Poison Necro to nie tylko jeden skill. Poison Necro to parę skilli, w tym na przykład rzucanie szybsze klątw, albo rzucanie właśnie eksplozji, czy to normalnej, fizycznej z ogniem, czy to eksplozji od trucizny. Więc jeżeli będziemy szybsi, będziemy zadawać większe obrażenia ogólnie, będziemy mogli szybciej te eksplozje wywoływać. Dodatkowo będziemy bezpieczniejsi, bo nas nie złapią. Nie złapią nas na wykroku, wiecie o co chodzi. Czyli, że w momencie, kiedy będziemy machać różdżką, no to będziemy mogli szybciej machnąć i uciec, nie? Jak z rewolwera na kapiszony strzela. Troszeczkę tak. Ale te kapiszony mogą zabić. Bardzo duże density. Patrzcie, ledwo co biliśmy level i mamy już kolejny poziom. Także nie zdziwię się, jak my skończymy ten gameplay przypadkowo na jakimś levelu 70 w ogóle. Może być tej waypoint, aż sobie otworzyłem portal już. I niestety, nie mamy WPK. Otwieram tu portal, najwyżej potem sobie przeskoczymy dla bezpieczeństwa, bo jest potężny density. Wolę otworzyć już tutaj wcześniej ten portal, żeby potem się szybko przenieść, wiecie? Szybciutko się potem przeniesiemy. Kanibal, jestem zrobić ten Poison Dagger. Wiesz co? Nawet mówię o tym w tym filmie na YouTubie, w pierwszym odcinku, że jeżeli grasz sobie, jeżeli nie chcesz być takim purystą jak ja, bo ja to zagrałem troszeczkę w formie challenge'a na normalu i to na pewno dłużej ci zejdzie. Jeżeli nie chcesz być purystą, to grasz po prostu Kanibal pod Bonespira.
zaczynacie postać wtedy pod Bone Spear i gracie pod Bone Spear. Czyli rozwijacie nekromantę od pierwszego levela do 18 na zęby, używacie sobie przy okazji 1 punkt w wygnianego golema, 1 punkt w Iron Maiden, żelazną dziewicę, żeby na przykład zabić łatwo Andariel, Duriela, Mephisto, Diablo, Bala. To jest bardzo łatwe. I na 18 poziomie wletujecie w Bone Spear. Możecie także kupić różdżkę do Bone Spear albo rolnąć różdżkę do Bone Spear z 3 nadkruchami w kostce i jeszcze magiczną jakąkolwiek różdżkę za 400 na 18 poziomie. Na 18 poziomie możecie także zrobić Imbue u Charsi i może wam wyjść różdżka żółta po Imbue z dodatkiem do Poison and Bone, do tego drzewka, czyli wesprze wasz Bone Spear, a w przyszłości na przykład Poison Nowa, albo plus 3 do Bone Spear, może nawet wam wypaść plus 1, plus 2, plus 3. Więc generalnie granie na Bone Spear do 40 poziomu, nawet wyższego, ma giga sens. Generalnie Bone Spear jest potężnym w ogóle buildem i można przejść nekromantą na Bone Spear całą grę na luzie, bo w ogóle nie przejmujecie się niewrażliwościami, bo to jest tylko niewrażliwość na magię, więc macie to gdzieś i macie też klatkę z kości, która jest najlepszym CC w tej grze, bo możecie wszystko unieruchomić i wystrzelać jak kaczki swoich przeciwników na spokojnie. A oczywiście klatka z kości jest ok, bo dodaje wam synergię do Bone Spear, więc zwiększa wasz damage Bone Spear. Kurczę, Alex, kolejny sub na YouTube. Co się dzieje? Co się dzieje? Proszę bardzo. Tutaj macie pierwszy odcineczek. Jak ktoś jeszcze nie subskrybuje na YouTube kanału, to zapraszam serdecznie. Komentarz, like też mile widziany. Worny się ma. Także już niedługo myślę, że niebawem odpalamy te Steamy, nie? Wykrok, w sensie między krokami. No nie no, wykrok to jest... to jest taki szeroki krok. I przeciwnicy mogą złapać cię na wykroku. Bo wtedy jesteś tak jakby odsłonięty i podatny. Kajtujemy, kajtujemy, kajtujemy. Jak coś zginie, używam tutaj już Poison Explosion. To już jest piekło, także nie bawimy się w purystyczny build. Bo jeszcze na początku normal koszmar. Raczej nie starałem się używać Cross Explosion, ale jeden punkcik wystarczy na piekło i sobie bardzo, bardzo dobrze radzi. Bardzo dobrze radzi. Ja lubię robić Bone Wall i całą mapę potem No, można też się zabezpieczyć Bone Wallami, takie więzienie zrobić sobie na przykład i polecić. Oho, kolejny! O kurczę, Dizirion, nie miałeś chyba na YouTubie. O ty gagatku. Dziękuję, Dizirion. Dziękuję, Dizirion. Yo. Dzisiaj nawet postaram się ogarnąć, bo mi Kiszak wysłał plugin do jakiś fajny, podobno do multistreamingu YouTube'a i Twitcha i postaram się poogarniać dzisiaj. Nic nie obiecuję, zobaczymy jak to wyjdzie. Być może nocą będą jakieś testy, zobaczymy i atakujemy. Nie ma progów Magic Findu, nie ma progów Magic Findu. Czym więcej, tym lepiej zawsze. To jest tak proste. Ale jest coś takiego jak złoty środek, bo jeżeli... i Diminishing Returns. I ogólnie polecam film Magic Find Nadia Wins. Wystarczy sobie piszesz Magic Find Nadia Wins, albo wejdziesz tutaj na mojego YouTube'a, wykrzyknik YT i będziesz miał wszystko, wiesz? Dobra, będziemy się wracać po prostu. Bezpiecznie będzie. I będziesz miał wszystko. Jest coś takiego jak pogarszające się zwroty z jakichś tam inwestycji typu Magic Findu. I na przykład każdy kolejny procent Magic Findu, który masz, efektywnie będzie coraz słabszy. Więc pierwsze 100% będzie mocniejsze od drugich 100%. Drugie 100% będzie miało większy wpływ niż trzecie 100% i tak dalej. Więc w Magic Findowaniu chodzi o to, żeby znaleźć sweet spot, czyli takie najlepsze wyważenie między mocą twojej postaci a... Leżę? Zaraz będę leżał. Między mocą twojej postaci a
Magic Findem, bo oczywiście jeżeli masz za dużo Magic Findu, no to rezygnujesz z wielu rzeczy. Rezygnujesz z plus do skilli, rezygnujesz z dobrych jakichś itemów, które ci pomagają, a jeżeli dbasz o to, to równocześnie będziesz szybko zabijał potwory, czyścił lokacje, zabijał bossów i miał fajny Magic Find. Inkubis zasubował na YouTube. Co się dzieje? Co za pospolite ruszenie. Tak jest, tutaj macie linkacza do YouTube'a. Także jak ktoś nie subuje, to zapraszam. Codzienny content będzie teraz, odcinki właśnie na YouTubie. Streamy i tak dalej. Dobra, mamy waypoint. Mam WPK, biorę tego WPK od razu. Bierzemy tego WPK od kopa. Aha, to jest chyba jakiś pak? Jak ten. I tak naprawdę najgorszy motyw jest już za nami. Prawie. Jeszcze mamy jedną lokację, która będzie dosyć irytująca. Jeszcze jedna lokacja jest, słuchajcie. I będzie to Flare Dungeon. Więc musimy przebić się przez Flare Dungeonka. Jedziemy. Cofnijmy się. Rip me. Z aktu trzeciego lubię tylko trawi, noted. Noted. Myślę, że nie tylko ty. Myślę, że kompletnie nie tylko ty. Zobaczmy, czy mamy jeszcze jakieś orty do naprawy. Mamy jednego orta, mamy chipeda, także mówię, te nadkruszone gemy, runy ort są jak najbardziej w porządku, ponieważ popatrzcie, jeżeli macie jakąś broń z ładunkami czegoś, albo macie laskę TP i chcecie ją naprawić za darmo, to wystarczy włożyć do kostki tą laskę, tą broń z ładunkami, nadkruszony jakikolwiek gem, może być czaszka też, runa ort, mieszacie, patrzcie, mam 1 na 33, bam, 33 na 33. I zaoszczędziłem teraz 67 tysięcy golda na naprawie, bo tyle by kosztowała pełna naprawa takiej laski. Więc jeżeli macie orty, możecie ratować swoje finanse, swój budżet właśnie tym. Właśnie tym. Super chesty, czy będziemy otwierać? Jeżeli po drodze znajdziemy super chesty Lower Kuras, to możemy otworzyć, jak najbardziej. Nie ma to jak... Ja dalej liczę na... Mówię, kiedyś zrobimy to i otworzymy pierwszy super chest i będzie runa Bear albo Sur, albo cokolwiek. Jakakolwiek inna może być. Okej, wchodzimy. Lepiej, żebyśmy nie zginęli tutaj, bo droga powrotna będzie bardzo długa. Także staramy się zabijać wszystko. Staramy się zabijać totalnie wszystko. Z tym wybuchem zwłok też jest tak, że jak już zaczniecie wybuchać zwłoki, ty Sirion! Bardzo dziękuję. 9 miesiąc. To wiesz, co się byku dzieje 9 miesiąca. Chyba mamy jakiegoś dzieciaczka, coś mi się wydaje. Chyba jakiś dzieciaczek się zbliża. Proszę nazwać nasze dziecko twitchowe. 9 miesiąc, już subskrypcja jest. Proszę nazwać dziecko twitchowe od kopa. Dobra, powolutku. Wszystko niech się zapali. Tak jest. Zapalamy światło. W ogóle moim zdaniem Lower Resist jest najładniejszą klątwą w całej grze. Przepiękna jest ta klątwa. Okej, mamy level 2. Teraz dobijamy kolejny poziom. Jedziemy. Stopujemy. Level.
Dobra, i mamy kolejny poziom, rozwijamy Lower Resist, patrzcie, no niestety nie ma zbyt dużego postępu, jeżeli chodzi o minus odporności. Mamy minus 51, teraz będziemy mieli minus 52, ale jest różnica w zasięgu. 8,6 yardów do 9,3. Więc to nam zostaje. Możecie ewentualnie, jeżeli nie chcecie Lower Resa, bo nie jest to mega wymagane, możecie rozwijać już, jeżeli rozwinęliście te 3 synergie i ten główny nasz atak i 2 synergie, czyli wszystkie nasze poison umiejętności najważniejsze, możecie albo sobie rozwinąć karteczkę z kości, żeby mieć lepsze CC, żeby bardziej pilnować przeciwników. Możecie rozwinąć Bonewalla, jeżeli wolicie Bonewalla, jeżeli wolicie ściany z kości, też spoko. Też jest to forma kontajnowania wrogów. Jeżeli chcecie, możecie, co polecam też bardzo, rozwinąć Corpse Explosion, ale to właśnie zwiększy nasz zasięg działania. Także Corpse Explosion jest to naturalna droga progresji Poison Necro i jest to rozwijane. I jest maksowana zazwyczaj, już jak będziemy mieli 90 ponad level, to wymaksowalibyśmy Lower Resist i maksowalibyśmy Corpse Explosion. Więc to jest też bardzo potężne, bo Corpse Explosion na maksa, jak rozwiniecie, praktycznie wybucha na większość ekranu. Na 70% ekranu. Na krowach gasi światło krowom instant. Jest to niesamowite połączenie, więc polecam też to. My gramy jednak, bardziej skupiamy się na Poisonie, więc lecimy Lower Resist i ciśniemy. Wasuk, dziękuję! Level 14 wbity, tak jest. Bardzo dziękuję. Wasa51 just subscribed. Dziękuję. LVL14. Na P8 Bóg zwłok wydaje mi się słaby i tak jest mocny. I tak jest mocny, jak zadaje wszystkim obrażenia. Na P8 jasne, masz 450% więcej życia potworów, więc tak jakby musisz 4 razy wybuchnąć, a wybuch zwłok się nie skaluje, no ale tak samo inny twój damage, poison czy coś. Corpse Explosion to jest połączenie 50-50 Fire i Physical, więc bardzo dobre połączenie, Przed Corpse Explosion dlatego warto jest wrzucić na przykład na Hull warto jest wrzucić Amplify Damage, zwiększenie obrażeń, czyli ta pierwsza klątwa, ponieważ ona zwiększa obrażenia fizyczne o 100%, albo przynajmniej Decrepify zwiększa obrażenia fizyczne przyjmowane na wrogu o 50%. Nie wiem, o co biega z tym memberem na YouTube, kliknąłem tam, ale nie wiem, co to daje. Member na YouTube? Nie wiem, co to jest member na YouTube. Wiem, że można mi wesprzeć na YouTube normalnie. Są 3 poziomy tam wsparcia, ale nie wiem, co to jest member. Cześć Emili, siemaneczko, jak tam dzionek? Talizmany? Rudy, talizmany osłabienia lecą totalnie na offline. Okej, mamy 3 poziom, wiemy gdzie iść już. I... pyk. No i kij, no i GG. O nie, o nie. Mamy duży problem teraz. Mamy bardzo duży problem. Chociaż nie mamy aż tak dużego problemu. Uff. Myślałem, że nie zostawiłem portalu. Musimy i tak to przeboleć. Powolutku. No to, trzeci poziom, był 99. No co ty gadasz, że wykupiłeś 99 na YouTubie poziom? Tak, to member to jest ta płatna subskrypcja na YouTubie. O, skurczypy. Nadi, mam pytanie, gdzie najlepiej się dropi runę Sex? Lepiej P1, P2, czy może na grubo over P3? Ja myślę, że taką runę, Bartek, można dostać tylko i wyłącznie u mnie w kiblu w domu. Jest to, i to na P2, najlepiej na P2. Na P2, tak jest. Zdecydowanie Players 2. No może 3, ale to Darks, widzę, że tutaj się martwisz. Możesz być spokojny. Możesz być spokojny. Zalewako zna bardzo dobrze tutaj wszystkie wytyczne i tak dalej, i tak dalej. O niego się tutaj nie musisz martwić.
Okej. Narobiliśmy sobie syfu, to teraz musimy powolutku odbijać. Ostelchan, dziękuję za suba. Dziękuję za suba. No Tori, powiem ci, że rozwaliłeś mi banie. Jesteś jednym z pierwszych memberów na YouTubie. I to level najwyższy, 99. Safety P rządzi, to fakt. Safety P jest niezastąpione. Siemka Wejsonik, na następny build jaki planujemy? Kurczę, nie jestem pewien. Zobaczymy. Zobaczymy, na co będę miał ochotę. Na pewno postać, którą jeszcze nie graliśmy i dopiero potem zacznie się rotacja, nie? Więc... ostatni tepek jest. Więc zostaje nam asasynka, zostaje nam druid i... Druid, asasynka i kim jeszcze nie graliśmy? Czarodziejka, czarodziejka. Czarodziejka. To trzeba będzie, jak będziemy grać czarodziejką, to trzeba coś wymyślić fajnego. Czarodziejka raczej na samym końcu. Byłbyś za druidem? Chyba werewolf druid, wiesz? Chyba wilkołaczkiem, takim jakby klasykiem, można powiedzieć trochę. Sobie pogramy. Dużo ludzi gra właśnie tym druidem. Znaczy dużo ludzi, nie jakoś mega dużo ludzi, ale grają ludzie. Na pewno ludzie grają. Dobra, i jedziemy. Powolutku. Go. Go. Ta paka wyczyszczona i zaraz się ten ugnie też. Ale są strasznie szybcy. Odpulujemy. No i co? No i ładnie. O to chodzi. No chodź. Dobra, teraz ginę. Pięknie. Powinno chyba wystarczyć. Wolf Druida z chęcią zobaczę. Tak, myślę, że Wolf Druid jest... Wolf albo Shockwave Niedźwiedź. Tylko Shockwave Niedźwiedź speedrunowałem nim nawet. Wiem, to jest szybki build. Teraz dostał lekkiego jakby nerfa. Ale mimo wszystko. Dobra, bierzemy zioma. Zatruwadin in. Bierzemy to. Mamy wszystko. Jeszcze weźmiemy zemstę na nim. Oj, to nie może tak być. Bierzemy zemstę z skurwielu. Nice. I gitara. Teraz kształt. Weźmiemy sobie na Zelda z kształta. No i co? Do góry. Lecimy do góry. Saludos. Runat Hull może być na Selka. I do góry. Trzymaj się, Maro F. Dobrych dropów. Trzymaj się. Okej, gitarka. Wojsonik, dobra, uciekam córkę, jeszcze coś ogarnąć. Jutro pierwsza zmiana w robocie. Trzymaj się i powodzenia. Trzymaj się, Wojsonik. Miłej pracki życzę ci jutro oczywiście. I do następnego. Siema Surwiel, siema Pablito. Siema. Typowe przywitanie Pablito. Na Surwiela. Jezus, zalewaką przestałeś kopać? What the fuck? Fire! Dzień dobry, Fire! Czy ty jesteś świadomy... Replay, czy ty jesteś? Tutaj Fire, nie wiem czy jesteś świadomy, ale jest organizowane spotkanko w Warszawie jakieś dzikie. Więc nie wiem czy zostałeś już poinformowany, ale my Sandy o tobie mówiła nawet. Tak, Replay organizuje jakieś spotkanie w Warszawie. Na piwko czy coś takiego. No to ja kompletnie mi nie będzie, ale tak tylko przekazuję info. Dobra, cold rest trzeba uważać, bo wybuchnie. Dobra, nice. I lecimy do przodu. Tak jest. Sandy informuje. Odtajania nie mam przy okazji. Jesteśmy na Lower Kuraz, jak spotkamy po drodze skrzynki, możemy je otworzyć, zobaczyć czy nie będzie czegoś ciekawego.
I do przodu, i do przodu, i do przodu, i do przodu. O, już myślałem, że będziemy mieli klasyczną niespodziankę, jak zawsze. Bardzo przyjemny jest nekromanta na otwartych przestrzeniach. Bardzo przyjemny. I taki nekromanta jest świetny do farmy na przykład krów. Jest boski do farmy krów. A więc tutaj jak najbardziej. Jak ktoś się zastanawia, gdzie farmić, to świetnym miejscem są właśnie krowy. Świetnym miejscem są, tak jak mówiłem, początkowe lokacje, chodźmy na Sarinę, zobaczymy. Początkowe lokacje. Pierwszy akt, początkowe lokacje, drugi akt, czyli Cold Plainsy na przykład. Na jakimś wyższym playersie, na samym początku, jeżeli chodzi o taką budżetówkę, totalną budżetówkę, nie? Aha. O, jestem zatruty Uber Poisonem. Te pająki mają Uber Poison. Poison tych pająków trwa z 4 minuty. I bardzo kąsi. Ciężko się przed tym zabezpieczyć. Przydałby się D-Web? No, przydałby się, ale raczej nie przewidujemy D-Weba w tym playthrough. Wiesz co, nawet wystarczy mi taka zbroja jak Talet, też nie przewidujemy Brambla i nawet Triangle rękawic. I tak myślę, że tutaj bardzo dobrze sobie radzi ten buildzik. Do przodu, do przodu, do przodu. Okej, aura mocy, mocno. No, musimy bardzo uważać. Jeden strzał i możemy nie przeżyć tego, ale mamy bardzo dobry damage na nie. Więc niewiele trzeba. Okej. Chyba większość paczki wyczyszczona, a to była w ogóle paczka... O, Gargoyle Head, zobaczymy, może coś lepszego, terror, nie? Taka tarcza też jest świetna, jakby nekromanckie tarcze są rewelacyjne. Zwracajcie na nie cały czas uwagę, nawet jak są szare, nawet jak są białe, można sokety zrobić, można w takiej tarczy zrobić na przykład Shell Edha i nie będzie można nas zamrozić, albo dodać jakieś Perfect Diamondy i tak dalej, i tak dalej. Jest to świetny sposób na na wykorzystanie. Tarcze nekromanty są takim perkiem klasowym, no nie? Każda klasa ma jakiegoś swojego perka. Na przykład są tarcze paladyńskie, one też są potężne. I paladyn jako jedyna klasa może zrobić ducha w tarczy i w mieczu jednocześnie, na którym? Na 23, 4 poziomie? Nie, Talthul Ord Am. Na wymaganiu Amna, prawda? Czyli na 25. Na 25. Więc to jest mega szybko, gdzie inne postaci muszą czekać na monarchę, nie? Dopiero na piekło i na 157 siły, więc to jest świetny perk, nie? Druid ma swoje antlersy, hełmy, które dodają skilli. Barbarzyńca również ma swoje hełmy. Czyni szpony i tak dalej, i tak dalej. Dobra, next. Cały czas inwestujemy non-stop. Tylko interesuje nas żywotność. Tylko żywotność. Czym więcej życia, tym lepiej. Czym mamy więcej życia, tym rzadziej nas stunują potwory. Ponieważ hit recovery, mówiłem o tym w innym odcinku, hit recovery działa w taki sposób, że jeżeli potwór zada nam więcej niż 1/12 HP, albo my potworowi, bo to działa dwie strony, to dostajemy taki chwilowy stun. I czym więcej mamy faster hit recovery, na przykład dlatego też dług jest tak potężny, bo on ma dużo hit recovery, to tym szybciej możemy się otrząsnąć z tego stuna, nie? To jest bardzo ważne. Powolutku. Rejów. Next. O, mamy sakery. Bardzo nie lubimy tych potworów. Raczej chcemy to ominąć. Mamy golden chest, więc już wiem, że moja skrzynka jest skierowana w prawą stronę, ponieważ jeżeli mamy ten tile tutaj, wyjście jest jakby skierowane w lewy dolny róg, złota skrzynia mówi, że po wyjściu jakby musimy iść w prawo i gdzieś po prawej stronie
będzie nasze przejście na drugi level, więc wiem, że mój drugi level będzie sfejsowany z prawego dolnego rogu na lewy górny. Więc już wiem mniej więcej, wiem jak wygląda tile wyjścia, na 100% wiem to, ale muszę jeszcze znaleźć ten tile wyjścia i szczerze powiedziawszy, strzelam, że albo to będzie tu na górze i po lewej, albo gdzieś w środku. Największa szansa na to, a zobaczymy. Na razie dostańmy się do Kurast, to też jest taki trik. Możecie przy przeszukiwaniu kanałów zostawić portal przed wejściem na Upper Kurast, tak jak ja teraz to zrobiłem, i udać się na Travinkal, podbić waypoint na Travi i przez portal wrócić sobie spokojnie do kanałów. Więc mamy ten plus, że przeszukujemy dalej kanały i jednocześnie mamy już Travinkal odbezpieczone, więc możemy tutaj przyjść kiedy chcemy. Pyk! Wracam do kanałów jakby nigdy nic i mam już progres mapy, jest zaliczony, a dalej szukam swojego questa. Oczywiście to jest jakby taka oszczędność minutki czy coś. O, replay jest, bardzo dobrze. Golaz, jak wilkołakiem, to możesz robić reklamę BT Diablo i zrobić pod zarazę. Bardzo miło się skaluje. Znaczy, raczej, no, BT Diablo możemy kiedyś pograć. Raczej chciałbym się skupić na takich D2R-kowych buildach. Wilkołak jest dosyć, no, dosyć dużym wyzwaniem. Na pewno jest cięższy niż Nekromanta. Już po błazonce, naprawdę, jak ktoś to ogląda i zrobił jakby też gameplay błazonką fizyczną, to chapeau. Dobra, poszukamy tego tutaj, w środeczku. Okej, to była niezła próba, szczerze powiedziawszy, mogło to być to. Idziemy. I jeszcze poszukamy, tak? Aha, proszę bardzo, widzicie? O tym mówiłem, dlatego właśnie znalazłem to dużo szybciej niż normalnie. To skierowane jest z prawego dolnego rogu do lewego górnego rogu, więc wiedziałem mniej więcej, że tak to wygląda i nie pasowało mi po prawej przejścia, bo mała szansa jest na to, że gdzieś tam po prawej by się ułożyły te przejścia w taki sposób, żeby to było sfejsowane w lewy górny róg, gdzie po prawej przejścia są sfejsowane w prawy górny róg, więc mała szansa. Dobrze, mamy tutaj super chesty i na piekle warto je sprawdzać. Znowu, standardowo, niech to będzie waszym odruchem. Tutaj mamy super chest. Warto je odbezpieczyć i tutaj po lewej, więc wpisałem przed otwarciem komendę players8, żeby mieć więcej dropów i tyle. Ok, mamy portal mamy waypoint do Travinkal, więc idziemy players1 do Travinkal. Travinkal nie powinno być trudne, tylko musimy odseparować jednego członka rady, bo trucizną tak wolno będziemy działać, że zaczną się leczyć po prostu. Chodź. Torku. Chodź. Okej. Mamy zioma. Pięknie. Wystarczy. Easy. Okej. Enchanted. Czekamy, bierzemy Kalimis Flail. Możemy tepnąć tutaj, zaryzykować, szybko się przemknąć. Ok. Możemy oczyścić Kersa. Rada pokonana, także tak jak mówię, tutaj rada nie jest problemem na naszym Poison Necro. Tylko tak jak mówię, musicie odseparować. Powinniście, jeżeli nie macie chorego damage'a, to odseparujcie sobie członka rady i można wjeżdżać. Bezpieczeństwa. Przebiec, możemy tepnąć tutaj, pyk. I szukamy Mefista. Antidote. Na Mefista. Ups. Dosyć tutaj może być ciężko. 12 tepeków jeszcze. Wygląda jak dead end, ale musimy sprawdzić, bo to dziwnie może zawracać. Okej, to nie tutaj.
Tutaj jak najbardziej ratujcie się TP staffem, uciekajcie od fetyszy. To jest, tutaj śmierci nie są hańbą, naprawdę, nie są hańbą. Kazamaty mogą być bardzo długie, zwłaszcza drugi poziom, gdzie wiemy, że musimy iść jakby naprzeciwko, na wprost teraz od wejścia. Gdzieś po drugiej stronie będzie moje przejście, ale to może tak się zmieszać, to może tak napsocić, te mapy mogą być tak dziwne, że nie ma w tym żadnego wstydu, żeby tutaj zginąć. Możecie nawet wziąć waypoint szybki na wszelki wypadek. Monokyu, tak, chociażby na speedrunie runa Lem, na jednym, na Uber speedrunie i to bardzo ostatnio, bardzo niedawno, runa Lum, a z tych skrzynek może nawet i runa Zod wypaść. Także to jest tylko kwestia RNG, nie? Ale taka spontaniczna Lemka na Uber speedrunie to jest totalny game changer, nie? Wiadomo, że nie farmimy tego dużo, to jest jednorazowe wejście, ale dajemy sobie szansę. A jak nie będziemy mieli żadnych run, niczego, to chociaż golda możemy stąd wziąć. Z tamtych właśnie rzeczy. Cały czas staram się iść naprzeciwko. Cały czas. Robię safety P, aczkolwiek tutaj droga może być bardzo długa. Zobaczymy, czy przyfarcimy krótkie kazamaty, czy nie. Marcelina, dzień dobry! Siema Dublin Newton. Witam serdecznie. Siema, siema. I mamy wyjście Mefista. Pięknie. Widzicie? Jakby mapy na wprost. Na wprost. Akurat tutaj mamy świetny przykład, w jaki sposób czytać mapę w kazamatach, ale nie wygląda to zawsze tak łatwo. Ale zasada jest taka, że znamy orientację naszego przejścia. Ponieważ tutaj jest... ponieważ wiemy, że na drugim poziomie od wejścia musimy iść prosto. Gdzieś naprzeciwko. W sensie, może naprzeciwko to jest złe słowo, ale wiemy, że nasze wejście na trzeci poziom będzie wyglądało zawsze w taki sposób. W tej orientacji. W tej orientacji. I będzie skierowane w tę stronę. Czyli z prawego górnego strzałeczka do lewego dolnego. Więc to przejście mogło być tu, mogło być tu, mogło być tu, mogło być na jakimś chorym rewersie, nawet zespałnić się tutaj z tyłu. Ale musi być sfejsowane w ten sposób. Musi być. Więc to są zasady, którymi można się kierować i które mogą ułatwić podróże, nie? Praktycznie każda mapa ma takie zasady jakieś, a też jeżeli nie, to są mapy niektóre stałe, które trzeba się nauczyć, typu mapy Ani, 4 mapy, mapy Flare Dungeon, czyli podziemi łupieżców, trzeci poziom, 6 map i tak dalej, tak. Dobra, robimy to. Mefista robimy najemnikiem, postaramy się zrobić najemnikiem. Idziemy po najemnika z drugiego aktu, będzie szybciej. Marcelina, jak podniosłeś głos witając mnie, czuć tę ekstację w głosie? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie dość, że ładna, to jeszcze ciekawa dziewczyna. Oczywiście, że tak. I masz, a tak naprawdę, tak najważniejszym motywem jest to, że masz różowy kolor. Różowy jest moim ulubionym kolorem. Zaraz po niebieskim. Chodźmy po potiony. Antidotka. Tak z 8. Jakby nas zatruł Mephisto. I tak z 4T. I tak z 4T. Najebadin. Właśnie, zapraszam do używania nowego transparentu. Nowego transparentu. Musicie to robić szybko. Najpierw góra, potem dół. I to jest emotka najebadin. To jest z moich urodzin. Bardzo... O, shit. Idziemy tak? Jedziemy tak. Go. Ej, się smagam. Ale ten Mephisto stanął kijowo, nie? Gorzej się nie dało w ogóle. Twój ulubiony to niebieski? Idealnie. Niebieski kolor jest totalnym pokczampem, tak powiem. Dawaj. I sumujemy. O!
Next. Ładnie dojechany. Niebieski kolor królewski. Ładnie. A to się tak mówiło, oczy niebieskie, życie królewskie, nie? Mo. I tak jak mówię, jeżeli nie macie żadnego druzgocącego uderzenia na waszym najemniku, a jeżeli w ogóle nie macie najemnika dobrego, nie ma problemu, robicie to bez najemnika. Wtedy nie decrepify, nie zniedołężnienie, a po prostu lower res i targacie gnoja. On nie ma, nie będzie tak oporny jak Duriel, będzie trochę bardziej niebezpieczny oczywiście, bo ma dużo assortment spelli, ale po prostu pamiętajcie o safety P i będzie dobrze. Aha. Kończymy go. I next. Koronetka. Ulala. Koronetka plus 2 do Dudu Skills. Niezła. Niezła. I tutaj z tyłu mamy Super Chesta. Pamiętajcie o nim, zwłaszcza na piekle. Ja osobiście z tego Super Chesta wydropiłem Runello, a wiem, że można wyżej. Możecie też sprawdzić stojaczki. Te chesty tutaj. To wszystko jest warte. Defender. Możemy zerknąć tutaj jeszcze. Weapon Rack, nie ma nic. I wchodzimy legitnie do 4. aktu. I w tym odcinku to będzie na tyle. Także słuchajcie, bardzo dziękuję za oglądanie. W kolejnym odcinku jedziemy już z Diablo. Potem bal na piekle i robimy podsumowanko. Także dziękuję za oglądanie. Mordy. Przypominam, w tym momencie na YouTubie runa Dol. To jest ta runa, więc komentujcie runą Dol, subskrybujcie i wpadajcie na live'y na Twitch TV, na Dimension, na YouTubie. Także trzymajcie się, miłego dzionka. Boom!